Jesteśmy właśnie na lotnisku Chopina i żegnamy się z naszą ojczyzną. Z tą ziemią. Dziękuję. Mogę sobie tylko wyobrażać, jak wiele pytań macie w głowie. Mam nadzieję, że na wiele z nich w tym filmie odpowiemy, a na kolejnych filmach, bo jak można sobie wyobrażać, planujemy ich sporo. W 2019 roku, kiedy dostaliśmy diagnozę, że właściwie nie ma szans nawet przy in vitro, żebyśmy mieli dzieci, musieliśmy jakoś w głowie przeformatować te informacje, no i w ogóle takie plany na życie, bo totalnie całe życie byliśmy pewni, że po prostu stworzymy rodzinę, będziemy mieć dzieci i tak będzie wyglądało nasze życie. No i poza tym, że sobie przeżywaliśmy te żałoby, no to wtedy wpadł właśnie nam do głowy, nie wiem od czego się to wzięło, że akurat Kanada, ale żeby właśnie pomieszkać w Kanadzie. Chyba usłyszeliśmy, że jest w ogóle coś takiego jak work and travel, że jest opcja pojechania, zdobycia wizy pracowniczej i pomieszkania w Kanadzie roku. Pomysł wydał się od razu ciekawy, bo wiecie, to jest jakieś miejsce totalnie poza Europą, więc zupełnie inne niż znamy. Miejsce, w którym według wszelkich opinii, jakie słyszeliśmy, jeżeli nie mówi się perfekcyjnie po angielsku, to nie wiem, nikt cię nie traktuje źle z góry i w którym ta nauka angielskiego, powiedzmy, będzie miła i sympatyczna. Bo ludzie w ogóle w Kanadzie, według tego, co słyszeliśmy, są super mili. No i do tego przyroda. No i w tym 19 roku złożyliśmy podanie o tą wizę, ale przeoczyłam jedną formalność i nie udało się jej zdobyć. Całe szczęście, bo zaraz rozpoczęła się pandemia. Byłoby niefajnie, gdyby zastała nas ona tam, a w 22 roku okazało się, że jednak mamy szansę na in vitro, że wcale nie są one takie niskie, ale o tym dowiecie się więcej z mojego filmu Nasza historia niepłodności, do którego serdecznie odsyłam. 2 próby in vitro, zaszłam w ciążę, urodziłam syna i pewnie potoczyłoby się wszystko bardziej standardowo, gdyby nie 2 rzeczy. Pierwsza z nich to ultra poważne, już takie hardkorowo poważne moje komplikacje poporodowe, w związku z którymi dowiedzieliśmy się, że już nie będę mogła mieć nigdy dzieci, co było trudną informacją. Druga rzecz, ze 2-3 miesiące po porodzie rozmawialiśmy z przyjaciółmi i oni nam powiedzieli, że właśnie dostali tę wizę work and travel kanadyjską, że będą wyjeżdżać. No tak po prostu się tym podzielili i mówili o tym od dłuższego czasu, ale jakoś tak wtedy to do mnie dotarło i zaświtało mi w głowie, zaświtała mi myśl, może my też, bo już wtedy wiedzieliśmy, że nasz młody jest absolutnie spokojnym dzieckiem, który uwielbia przygody, uwielbia podróże, uwielbia wycieczki, nowych ludzi, nowe miejsca, świetnie się w tym czuje. I tak spojrzeliśmy na siebie z Kamilem i stwierdziliśmy, że kurde, kiedy jak nie teraz. To doświadczenie takie poporodowe było trochę takim spotkaniem, wiecie, z tym, że życie nawet nie wiemy kiedy może się zakończyć albo drastycznie zmienić i trzeba chyba z niego zacząć korzystać. Mamy tak wiele, mamy wymarzone dziecko, mamy zdrowie, mamy siebie, mamy oszczędności, mamy wsparcie przyjaciół, rodziny. Dlaczego by nie spełnić tego totalnie szalonego z naszej perspektywy marzenia? Chociaż jak teraz myślę, to ono nie jest skrajnie szalone, tylko my nigdy w takie miejsce nie podróżowaliśmy, nigdy nie byliśmy za oceanem. Ja w ogóle niewiele w życiu podróżowałam, ale każde z nas marzyło o tym, żeby za granicą pomieszkać. Zdobywanie tej wizy, organizacja wszystkiego, przygotowywanie się tego, to jest naprawdę intensywny czas przez ostatnie miesiące. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wyglądało, to dajcie pytania w komentarzu, pewnie będę się do nich odnosić w kolejnych filmach, też postaram się to jakoś zebrać, ale finalnie zdobyliśmy tę wizę i jesteśmy właśnie na lotnisku we Frankfurcie, gdzie zaraz wsiadamy do samolotu do Vancouver, bo wyprowadzamy się z Warszawy do Vancouver, czyli na zachodnie kanadyjskie wybrzeże, do Kolumbii Brytyjskiej i chyba wciąż nie dowierzamy. To lotnisko jest ponoć, jeżeli nie największym, to jednym z największych w Europie. Nie wiem totalnie, nie znam się na lotniskach, ale oto nasz samolot, do którego będziemy zaraz wchodzić.
Grenlandia i z Grenlandii już jest później znowu morze albo ocean, chyba ocean. I potem już wlatujemy na teren Kanady i tam Toronto i te wszystkie inne miejscowości no i Vancouver na końcu. Stresowałam się trochę, jak właśnie będzie z tym wózkiem, wiecie, ale na szczęście przy pierwszym locie nie było żadnego problemu i tutaj też to wygląda tak, że no, żaden problem się nie zapowiada. Po prostu zostawia się wózek, złoży go Kamil i tutaj obsługa tak naprawdę się tym wózkiem zajmie i dostaniemy go już na miejscu. Pierwszy raz młody... W ogóle pierwszy raz młody jest w tym nosidle na mnie i nie protestuje, tylko sobie leży, więc to jest coś wspaniałego, mega wygoda. A nasze miejsce wygląda tak. Tutaj Kamilegia oczywiście obok niego i młody jest o takiej kołysce. Tak to wygląda. Tu jest naprawdę malutko miejsca, ale nie jest źle. Na pewno jest dużo więcej miejsca niż w takim zwykłym małym samolocie po Europie. I jeśli chodzi o tą sporą ilość miejsca, którą mamy, to mam na myśli szczególnie miejsce na nogi, bo mamy tutaj, tak jak widzicie, 2 półeczki, tutaj już osoby inne mają swoje 2 półeczki i można się o tak rozłożyć. Kamil nie dotyka kolanami ściany, to znaczy, że jest tutaj naprawdę sporo miejsca. Nie wiem jeszcze, co to jest. Jest tu jakaś sałateczka, jakiś pudding, woda. Mamy nawet normalne sztućce metalowe, nie plastikowe, znaczy aluminiowe czy tam jakieś. Dressing do sałatki, to jest nie wiem co, a to jest chyba jakieś mleczko. Tutaj jest obiad, który zaraz odpakuję. Jest to pumpkin coconut curry. Oczywiście porcja jak dla dziecka. U mnie tymczasem też wegetariańskie curry, a do tego takie ciasto, które nie wygląda jakoś super, wygląda na maksa słodkie. To nie wiem co jest. Kasza, ryż z czymś, masełko, serek, ale jestem na tyle głodna, że i tak jestem zachwycona. Yes, this is Greenland. Yes. Słuchajcie, dolatujemy. Będziemy za 1,5 godziny, więc Ja już zrobiłam trochę swetra. Po prostu dolatujemy, no bo w porównaniu do 10 godzin, do 1,5 godziny to jest jak w ogóle pierd. Ja pierniczę, oczy mnie pieką, czuję jak mam trochę katar i takie, ale nie chorobowe, tylko jak z jakiegoś zmęczenia, nie wiem. Słuchajcie, jesteśmy na nogach od 3:00 w nocy. Nie spaliśmy w nocy prawie w ogóle. Nie wiem, która jest godzina. A jest polskiego czasu jakaś, nie wiem, 19:30. Nie, 19:30 już? Faktycznie 18:30. 18:30, to prawda. No więc mamy tyle godzin na nogach. A tutaj będzie 12 za 1,5 godziny, jak dolecimy. No, to jest niesamowite. No więc 12 w południe. No więc dolatujemy i dostaliśmy drugi posiłek, znaczy ja dostałem, wegański znowu. Tofu, tartalette, mushroom. Tym razem nie będzie jedzenia na wizji, ale jak zjem, to coś wam nagram. Jestem po jedzeniu, muszę przyznać, że to danie nie było zachwycające. Były to 2 ziemniaki niedosolone. Był to sos grzybowy, taki sobie. I jakaś taka papka z czymś zielonym,
ale ciężko było stwierdzić, co to było. A winogrono było zepsute, bo tam jeszcze miałem dodatkowo owocki. Ale pani ci zaraz przyniesie dobre. Nie no, nie mogę powiedzieć, że obsługa jest zła, bo Jest 10 na 10. naprawdę te panie stewardess są tak miłe. Jest tak samo pani stewardessa Polka. Fajnie, że mamy tutaj miejsce na nogi w tym miejscu, bo nie jest to oczywiste, ale jest bardzo śmieszne to, że nie tylko nie mamy okna, ale też okna jakby tu z przodu jest takie malusieńkie. Bo w ogóle jest to przeciekawe, że ludzie jak były tutaj super widoki na Grenlandię i tak dalej, to mieli zamknięte cały czas okna. Wszyscy mieli zamknięte okna. My nie mamy nawet swojego okna, więc nie mogliśmy nic zobaczyć. Nie wiem dlaczego tak jest, no ale widać, nie każdy potrzebuje sobie podziwiać widoczki. Więc jakby miała być jeszcze jedna rzecz, żeby było już tak zupełnie idealnie w tym locie, poza nieidealnym jedzeniem Kamila, to okno byłoby ekstra. No ale nie ma tego złego. Dobra, mam jeszcze pomysł, żeby samolot leciał 2000 km na godzinę, a nie 1000. Dobra, przestańmy. A jeśli chodzi o mój drugi posiłek, to mam rigatoni z pesto, które wygląda naprawdę fajnie. Ja się zawsze cieszę, jak jest dużo warzyw. Owocki mam bez pleśni w przeciwieństwie do Kamila. I baton pewnie dam Kamilowi, także dla mnie spoczy. Collection by a CBSA officer at the exit of the hall. Rappel à tous les passagers à l'arrivée, veuillez conserver votre reçu de déclaration pour le remettre à un agent de la SFC à la sortie de la salle. Słuchajcie, to jest pierwsza rzecz, którą kupiłem w Kanadzie. Woda za $3,75 kanadyjskich. Słuchajcie, mamy wszystko. Bagaże i wózek, który z samolotu dotarł do nas w stanie trochę słabym, bo jest cały mega pobrudzony. Mój piękny, nowy wózeczek. Bez komentarza. Ale dobra, przeżyję to. Bo właśnie dostaliśmy też work permit, czyli pozwolenie na pracę, z którego nie wiem jak czy w jakim zakresie będziemy korzystać. Szczególnie ja nie wiadomo, czy skorzystam z tego, ale mamy. Tak, żeby ze spokojną głową... Tak, żeby ze spokojną głową być tutaj rok i zawsze móc sobie po prostu dorobić. Program, w którym jesteśmy, to International Experience Canada. IEC. Aplikowaliśmy na ten program, na ten się dostaliśmy. W związku z tym dostaliśmy ten roczny permit na work. No i zaczynamy ten szalony rozdział. Wejdziemy wreszcie z tego trochę obskurnego lotniska. Powiem szczerze, że trochę sobie tak Stany Zjednoczone wyobrażam. Jak A nie, widziałem, to ja w ogóle jak jakoś widziałem elegancko. jak Nie widziałem wiedziałam, że różne- Europa jest taka Ale elegancka. Jola, Nie wiedziałam pamiętasz, jak tego. oglądaliśmy ten film, nie film, tylko ten dokument na Netflixie Porady Johna Wilsona. No. Pamiętasz, jak on wchodził do takich wielkich pomieszczeń, gdzie organizowane były O, konferencje i wszędzie dobra, były już te wiem, o co karpety. chodzi. Już Wszędzie wiem. były te O, karpety. matko. Takie obskurne, rozumiesz? Rewelacyjny serial, by the way. Nie? W ogóle jesteśmy w Kanadzie i już tak czekamy na Kanadę. Polacy! Ale już wychodzimy. Miasto ponoć jest piękne, więc mam nadzieję się o tym zaraz przekonać. Widzieliśmy góry z Samolotu? samolotu, ludzie. O Jezu, nie. Ojejku, w ogóle nawet nie chcę nic mówić, nie rzeczywiście chcę nic widok mówić. z samolotu był taki, jakbyśmy na inną planetę w ogóle wylądowali. To Ja jest myślę, że ciekawe. wybraliśmy dobre miasto. I nasze mieszkanko, takie pierwsze, na pierwsze 10 dni zapowiada się pięknie, więc lecimy. Lećmy.
totalnie vibe warszawskiego metra. No, tak, albo londyńskiego Nie, warszawskiego. Warszawskiego, no. Tylko, że jakby, że jest zimniej, bo to nie jest metro, bo nie jest pod ziemią, tylko jest jakby normalnie na powierzchni, więc tutaj normalnie wchodzi powietrze z zewnątrz, nie? Ale za to jak jedziemy tym pociągiem, metrem, to są takie piękne widoki. To była podróż serio naszego życia. Ani ja, ani Kamil w tak długiej podróży nigdy nie byliśmy. I nie zdradzę Wam jeszcze, jak wygląda to nasze pierwsze mieszkanko, ale pokażę Wam tylko to. Wierzcie mi, że ten widok wygląda na żywo jeszcze dużo lepiej. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to polecam to szybko zrobić, bo już za tydzień